Black metal potrafi zaskakiwać. Co jakiś czas ukazuje się dzieło, które pokazuje odmienne spojrzenie na gatunek. Niewątpliwie jednym z takich krążków jest Thorns. Thorns powstał w 1989 w Trondheim w Norwegii jako Sigma Diabolicum, a w 1990 zmienia nazwę na Thorns. Jest to projekt Snorre Rucha, byłego gitarzysty Mayhem, który w 1994 został skazany na 8 lat więzienia za współudział w zabójstwie Euronymousa. Zawiózł on podobno Vikernesa na miejsce zbrodni, choć sam Varg później mówił, że Snorre znalazł się po prostu w niewłaściwym czasie i miejscu. Pierwsze dwa dema, Trondetun i The Tool Tape, nagrywa w 1992. Po wyjściu z więzienia w 1999 ukazuje się split z Emperor pod tytułem Thorns vs. Emperor, gdzie dwa zespoły coverują się nawzajem. Pełnoprawny debiut pod tytułem Thorns ukazuje się w 2001 roku. W nagraniach poza Snorre udział wzięli Aldran z Dotheimsgard i Satyr z Satyricon na wokalach oraz Hellhammer z Mayhem, oczywista na perkusji. Co ciekawe, według Fenrisa z Darkthrone Snorre był jednym z pionierów gitarowego tremolo pickingu w black metalu. To on nauczył Euronymousa grać tą techniką i wystąpił na kultowym The Mysteries Doom Satanas jako Blackthorn. Ten krążek w ogóle powstał w momencie kryzysu black metalu, gdzie wielu przedstawicieli zaczęło poszukiwać nowych brzmień, by nie trwać w stagnacji i być bardziej oryginalnymi. Thorns zaprezentował niezwykle wymagające podejście do czarnej sztuki. Diabelska atmosfera jest obecna w każdym dźwięku, jednak podejście jest inne od wielu zespołów tego gatunku. Mocno podkręcone riffy apokaliptyczno-industrialnych ud wyraźnie odróżniają się od świata norweskiej Ferain. Riffy hipnotyzują, są napięte, mizantropijne, chirurgiczne, nawiązują swoim niskim strojem do Rebel Extravaganza Satyricona, co zresztą nie dziwi, bo pan von Graven wyprodukował krążek. Zionie od nich cybernetycznym wyobcowaniem technologicznych miast przyszłości, gdzie elektroniczne systemy już dawno zaczęły żyć swoim sztuczno-inteligenckim życiem. Nie ma to nic wspólnego z leśną atmosferą klasycznego black metalu czy pogańską aurą. To unikalne przełamanie konwencji. Gęsty transowy klimat wywołuje niepokojący stan ducha. Pojawiają się złowrogie momenty ciszy w formie dark ambientu. Samplery przejmują wtedy główną rolę dowodzenia nad rdzeniem muzyki oraz agresywną maszynerią zła. I najważniejsza rada, jeżeli chcesz nagrać norweski, brutalny, techniczny black metal, zatrudnij Hellhammera. Jego gra na perkusji zapewni mu precyzję oraz tempo. Jego gary brzmią tutaj bezdusznie i elektronicznie, w tym celu zostały specjalnie podrasowane w Pro Toolsach. Hellhammer wspomaga gitary czystą agresją, uderzając miarowo niczym metronom. Jest w tym sporo odhumanizowania. Produkcja jest arktyczna, potężna, sterylna, jakby ktoś wyczyścił ją środkiem dezynfekującym. A wielowarstwowe klawisze, syntezatory oraz ciężkie gitary starają się choć w minimalnym stopniu ją przybrudzić. Co ciekawe, tych syntezatorów wcale nie ma za wiele. Pojawiają się w momentach dla siebie kluczowych, sprawiając, że to fantastyczne brzmienie jest naturalne, mimo swojej atonalności. Ten album to złowroga bestia, mizantropia, kosmiczna transcendencja. Jednostka stojąca wobec złowrogich sił wewnętrznej psychiki. Thorns dowodzi, że Black nie umarł, że dobra muza wciąż jest tworzona, eksplorując bezduszne obszary dźwięków. Trzeba jej tylko poszukać. Czas posłuchać fragmentów tego black industrialnego dzieła. Album rozpoczynają wściekłe, mechaniczne rytmy oraz piekielnie tremulujące gitary kawałka Existence. Następnie całość przeradza się w masywną estetykę z przeplatającymi się wokalami Aldrana i Satyra. Jest bardzo agresywnie, drapieżnie oraz szorstko. To jak trzęsienie ziemi, utwór przedstawia ideę, która jak pasożyt wnika w umysł i duszę człowieka, by przejąć jego tożsamość w imię poznania ostatecznych tajemnic istnienia. Shifting Channels rozpoczynają niepokojące, narastające dźwięki ambientowe, do których dołączają jakby uderzenia młota Kowalskiego, kształtującego rozgrzane do czerwoności riffy gitarowe. Jest mrocznie i technologicznie, a Aldran wypowiada kolejne słowa przepełnione niesamowitym złem. Wolno, ciężko, industrialnie rysuje hipnotyczny obraz nieznanych przestrzeni. Tekst przedstawia rozpad psychiki będący serią połączeń kanałów, przez co podmiot liryczny traci kontakt z rzeczywistością.
Interface to God to znowu nieokrzesany black metal z nieodłącznymi wrzaskami satyra oraz mistycznymi melodeklamacjami Aldrana. Utwór zanurzony w ciemnej, makabrycznej atmosferze wzmocnionej chorymi melodiami. To kolejna blackowa odsłona Thorns z fraszowymi wpływami. Kawałek rysuje doświadczenie absolutu jako niebezpieczne, tajemnicze i odhumanizujące. Album zamyka kwintesencja Thorns, czyli Vortex. To taki muzyczny horror, dreszcze gwarantowane. Chóry, pojedyncze dźwięki fortepianu, przetworzony mówiony wokal snure, skręcone gitary, futurystyczne samplery. To wszystko składa się na kosmiczną dziwaczność. To chłodny, diabelski, epicki cyber black metal z maszynowymi riffami, a całość kończy się atonalnym akordem fortepianu. Utwór przedstawia wir jako cykl życia i śmierci, który nieustannie na nowo się odradza. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Moje wydanie jest z Peaceville z 2011 roku z 2 utworami z demówki. Na okładce widzimy rogatą czaszkę, która zostaje z impetem wyrzucona z ognistej gwiezdnej kuli. Może to moment wybuchu supernowej i narodzin cyberboga diabła, który posiądzie świat w przyszłości. Po środku nazwa zespołu bądź tytuł albumu do wyboru do koloru. W każdym razie obraz świetnie ilustruje zawartość albumu. Jest industrialnie, ale diabelsko. We wkładce zawierającej głównie odcienie czerwieni i czerni lecą sobie na białych polach teksty poprzeplatane technologicznymi grafikami. Wygląda to nowocześnie z pewną dozą futuryzmu i mrocznego nihilizmu. Na ostatniej wewnętrznej stronie podano gdzie i kiedy nagrano album, producentów, grafika, fotografa, twórców muzyki oraz tekstów, skład nagrywający, a na dole reklamę Thorns vs Emperor oraz logo Peaceville. Na białym krążku CD umieszczono czarną czaszkę z okładki, logo Thorns, numer katalogowy oraz logo Peaceville. Na czarnej stronie zamykającej pudełko widzimy jakieś czerwone technologiczne linie, tytuły utworów, czerwone logo Thorns, logo Peaceville, numer katalogowy i adres www do wydawcy. Ze względu na czas trwania oraz ilość elementów zawartych na albumie, Thorns to rodzaj psychodelicznej podróży w najmroczniejsze zakamarki ludzkiej psychiki. Każda sekunda została tak skomponowana, by odczuć tę industrialną głębię i wciągnąć w nią słuchaczy. To również jeden z nielicznych black industrialnych krążków, który został dobrze przyjęty przez społeczność metalową. To także jeden z krążków, który wprowadził black metal w XXI wiek i zrobił to w sposób cyberkrólewski. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!